Ja, silny, Lenar, wy, wszyscy narzekamy na to, że współcześnie samochody są bardzo drogie, w zasadzie bez 300, 400, 500 tysięcy nie ma co kupić. Dlatego w karoserii wyjątkowo postanowiliśmy pokazać Wam tanie auto i to w podstawowej wersji. Damy i panowie, to jest Urus, a to jest Škoda Kodiaq. Już 24 i 25 czerwca zapraszamy na Mubi Dapit Tuning Festival i Classic Auto Market do targu w Kielce. Czerwcowe wydarzenie to prawdziwe święto tuningu i klasycznej motoryzacji. Co Cię czeka na miejscu? Pokazy driftu, auta tuningowane, gwiazdy świata motoryzacji, super samochody, klasyki, strefa auto detailingu, a także największa w Polsce giełda pojazdów zabytkowych, a w niej licytacje aut również bez ceny minimalnej. Wszystkie przydatne linki znajdziesz w opisie tego odcinka. To jest tak podstawowa wersja, tak taniej Skody, że nawet nie ma lakieru, tylko podkład pod lakier. Żartuję, ten specjalny lakier kosztuje 2200. Natomiast mówimy o podstawie przede wszystkim z tego względu, gdyż mamy tutaj zaledwie 1.5 TSI, skromne 150 koni i 250 Nm. Nie ma tu napędu na 4 koła i to maleństwo ma napędzić całkiem spory samochód. Ale zobaczcie, to jest to Simply Clever Skody, które bardzo lubimy. Ja na przykład to mnie się bardzo podoba, ponieważ jest takie gumowe, zamykacie i nie rozleje się płyn, jak sobie tutaj nalewacie, tylko jest łatwiej go nalać. Taka ciekawosteczka bardzo przyjemna. Rzeczywiście jak widzicie go na ulicy, to mówicie: wow, jaka duża Skoda! Natomiast w rzeczywistości ma niecałe 4,7 metra długości, więc to jest takie bardziej BMW X3, choć wygląda bardziej na BMW X5, jakbyśmy je mieli porównywać do klasy premium. Natomiast jest dosyć wąska, bo nawet nie ma 1,90 m szerokości. Tutaj prześwit 19 cm, ale bez tych deflektorów takich, które mają wprowadzać powietrze tam. Nasza wersja to jedna z najtańszych. Najtańsza to jest Ambiente, czy tam Ambient, czy tam Ambition. No coś tam, ale to coś z tymi garnkami w każdym razie. Mamy tutaj malutkiego garnka. Natomiast druga to jest Style, potem jest jeszcze Sportline, potem jest jeszcze Lauren Kliment, natomiast my mamy Styla. I ten Style nadal ma tutaj sporo plastiku, natomiast ma już 19-calowe felgi. Ten plastik ma tutaj, ten plastik ma tutaj, tutaj ma ten plastik i z tyłu też ma plastik, więc tego plastiku trochę tutaj jest. I wiecie, ile kosztuje taka tania Škoda Kodiaq z podstawowym silnikiem 1.5 TSI o mocy 150 koni, bez napędu na 4 koła, na szczęście już z automatyczną skrzynią DSG? W 2016 roku, czyli roku debiutu tego auta, kosztowało 89 900 zł. Dzisiaj ta cena to, uwaga, 149 900, a nasza wersja to 190 parę tysięcy złotych. To Ferrari wśród Skód. Więc tanio to już było, a dzisiaj możliwe, jak oglądacie ten materiał, bo to jest cena na dzień jego nagrania, a dzisiaj jak go oglądacie, to możliwe, że jest jeszcze drożej, więc najlepiej to sobie w Google'a wpiszcie: Škoda Kodiaq cena. Niemniej za te 150 tysięcy złotych, a w naszej wersji za 190 parę, dostajecie jeden z największych bagażników w swojej klasie, bo tutaj wchodzi 830 litrów rzekomo bagaży, więc naprawdę dużo. Co ciekawe, dużo pomimo tego, że tutaj mamy koło takie dojazdowe, nie jest to, chociaż cholera wie, poczekajcie, max speed 50 mph, tak, czyli to jest koło dojazdowe, maksymalnie 80 na godzinę, ale przynajmniej nie jest to zestaw naprawczy. Tutaj macie jeszcze miejsce na różne gratki, między innymi na siateczkę zabezpieczającą, natomiast no wszystko to nie jest to premium, nawet tutaj musiano wsadzić specjalne gąbki, żeby to się opierało tutaj i to wszystko pracuje i jest takie mięciutkie, jest tanie po prostu, tak jak na Skodę przystało, tak jak być powinno, nie ma co oczekiwać tutaj cudów. Mamy tutaj takie sprytne haczyki, które można przesuwać, które się blokują, a jak podniesiecie, to się przesuwają. To samo jest z drugiej strony. Fajne, Simply Clever rozwiązanie, very Simply Clever. Clever jest to, że mamy tutaj też gniazdo zapalniczki i clever jest to, że w naszym egzemplarzu jest hak. Hak nam wspak i ten hak jest elektrycznie się Wam wysuwa, natomiast trzeba go potem schować. O, ręcznie, ale robi się to łatwo i nawet sobie człowiek ręki nie ubrudzi. No to pytanie, ile nam tutaj wejdzie walizków? Szczególnie porównując z Mazdą CX-60, której test możecie zobaczyć tutaj i która wydaje nam się naturalnym konkurentem dla tego auta, przynajmniej jeżeli o gabaryty chodzi. Jak tu je ułożyć? A spróbujmy je ułożyć w ten sposób, albo nie. O, takie spróbujmy ułożyć. I jedna walizka wchodzi
druga walizka wchodzi, wszystko pod roletkę, to jest ważne. Bez najmniejszego problemu tutaj mieścimy trzecią walizkę. I to przy maksymalnie pochylonych oparciach tylnej kanapy, ponieważ ona jest regulowana. O, jak tak sobie weźmiecie, to tutaj macie cięgienko i możecie ją wyprostować niemal do pionowej pozycji. Zobaczymy potem, czy to jest w ogóle pozycja wygodna i da się tak jechać. A wtedy jeszcze przesuwamy tam głębiej te walizki i tutaj nam się robi troszkę więcej miejsca. 3, powiedzmy, takie walizy wchodzą bez problemu. Ale jak tę roletkę na przykład sobie wymontujecie, cyk, to macie tutaj opcję pod tytułem raz, 2, z palcem w pompce, tam trzecia w ten sposób i jeszcze jedna taka duża tutaj należąco, więc pod tym względem absolutny lider. Zobaczcie, to się wszystko schowało tutaj w głębi. Jesteście w stanie w ten sposób przewieźć bez problemu 4 takie duże walizki i jeszcze myślę, że tutaj wejdą jakieś plecaczki, tudzież mniejsze walizki. Wow! Pakowny bagażnik w cholerę. Oparty wygodnie, miejsca na nogi dosyć, komfortowa pozycja na dalekie podróże. A jak ktoś za mną usiądzie, to będzie miał chyba jeszcze bardziej komfortowo niż ja tam z przodu. Zobaczcie, ile nadal tutaj jest miejsca. Stopy, jak głęboko tam mogę włożyć. Dodatkowo są tutaj takie wyprofilowane podnóżki, które naprawdę robią robotę, bo jak trzymacie tam stopy, to jest wygodniejsza pozycja. Mogę sobie pochylić to oparcie tutaj maksymalnie w ten sposób. Wysuwam sobie zagłówek. Tutaj, zobaczcie, mam dzieciaki, jak jadą, to mają takie sprytne jeszcze trzymaki na głowę. O! Jak ja ją sobie tutaj trzymam, to naprawdę można wygodniej się w tym kimnąć po prostu. Głowa nie ucieka, chociaż wolałbym chyba w rogalu jechać. Dobra, zostawmy to. A teraz w przerwie szybki make-up na planie karoseria. Jakbyś mógł mnie jeszcze, Lenar, podmuchaj przez... Oprócz tych zagłóweczków mamy roletki Simply Clever i jeszcze mamy kocyk w takim ładnym opakowaniu. Kocyk sobie wyjmujemy i mamy Simply Clever pakiet noc. Możemy iść na drzemkę i ten koc, ten zagłówek i ta zasłonka kosztują Was 2400. Raz założyć i 2500 jak psów dup. Idziecie do Iska, kupujecie sobie za 20 zł na takie przyssaweczki tutaj, kupujecie sobie rogala, kupujecie sobie koc. Rabat do 60% na wszystkie koce. Razem komplet kosztuje Was 70 zł, razy 2, 140 zł, a Skoda chce za to 2400. A jeszcze wylon 700. Natomiast, no plus za pomysłowość. Jest trzecia strefa klimatyzacji, mamy grzadne zydle po obu stronach, te skrajne, mamy gniazdo zapalniczki. Co ciekawe, nie widzę tutaj gniazd USB-C, żeby mieli tutaj pasażerowie z tyłu, a ciekawe, ile będzie ich z przodu. No to szkoda, no to już Simply Clever nie jest, bo przecież wozicie dzieci, to dzieci muszą mieć gdzieś podłączenie do prądu, ale muszą oczywiście w takim razie skorzystać z powerbanka. Powerbank w Skodzie kosztuje jedyne 1500 zł, sądząc po tym, ile kosztuje pakiet noc. Podłokietnik jest ma cup holdery i to 3, bo również dla trzeciego pasażera. Jak tu siedzi pasażer, to za sobą ma miejsce na butelkę. Siedzi, jak chce sobie wyciągnąć i postawić butelkę, to robi tak i wstawia sobie tutaj butelkę i może jechać dalej. Simply Clever. Natomiast kanapa plus za to, że jest dzielona w proporcjach 40-20-40, nie, przepraszam, 40-20-40 i możecie sobie przewieźć dłuższe przedmioty, niemniej podłoga tutaj wcale wtedy nie jest płaska, tylko tu robi się garb. A to z tego względu, że podłogę można mieć regulowaną na wysokość, wówczas jest zlicowana z progiem załadunkowym i tutaj z tym, tu nie mamy podwójnej podłogi. Jest też wersja 7-osobowa, dodatkowe 2 fotele w bagażniku. Kosztują ponad 4000 zł, 4500 chyba i ograniczają jego pojemność o około 80-100 litrów. Jakość z tyłu? No brzmi jak 200, przyznacie, jak 200 000. Tutaj jest miękko. O, ten kawałeczek odtąd dotąd to jakieś 45-50 cm. Razy tutaj 5, no tutaj będzie jakieś łącznie może 80 cm kwadratowych przyjemnego materiału. Cała reszta to plastik fantastik. To ładnie wygląda, ale brzmi i w dotyku jest, jak sami słyszycie. Tu jest ciutkę lepiej, ponieważ to jest już miękkie, tam z tyłu twarde, tutaj miękkie, to pod szybie. To jest dokładnie taki sam szajs, to jest miękkie. Tutaj jest ładne przeszycie i to taka jest ala skórka, to jest miękkie, a cała reszta dokładnie taka jak z tyłu, plus za wyłożenie wykładziną tej wnęki tutaj w drzwiach, bo jak
coś wrzucicie tutaj, to nie będzie hałasowało i latało, tylko jest przyjemne. A tu jeszcze macie, o, parasoleczkę, to każdy już pokazuje, więc ja nie będę. Skóra z plastikowej krowy, niestety uwielbia brud. Nasze auto ma 5628 km przebiegu dokładnie i pierwsza uwaga to to, że wygląda to już paskudnie brudno. Druga uwaga dla samej Skody, która wydaje samochody dziennikarzom, naprawdę umycie tego po każdym teście, przetarcie szmateczką zaoszczędziłoby Wam takich komentarzy jak ten. Zamykacie za sobą drzwi do Kodiaka i jakbyście się w czasie przenieśli o jakieś 10-15 lat, bo jeżeli chodzi o obsługę wszystkiego, to nic w Skodach od tamtego czasu się nie zmieniło. I dobrze. Dobrze z tego względu, że mamy na przykład fizyczne przyciski do sterowania klimatyzacją i potrzebnymi funkcjami. Normalne pokrętło do włączania świateł. Nie dotknęła jej jeszcze taka ekranizacja, jak na przykład niektórych Volkswagenów, czy jak nowej Octavii. I mnie akurat to się podoba. System multimedialny działa z lekkim opóźnieniem, ale jest czytelny. Te grafiki są jakie są, ale też są czytelne. Wszystko się tutaj zgadza. Zabrakło mi tylko pokrętła takiego do regulacji głośności, bo trzeba tu pstrykać, więc lepiej to sobie ustawiać z poziomu tego pokrętła. Na skądinąd ładnej kierownicy, dwuramiennej. Jedyne bardzo nowoczesne rozwiązanie w całym wnętrzu to ta kierownica, która naprawdę jest fajna, fajnie leży w dłoniach, z każdej strony można ją złapać, kosztuje dodatkowo 1000 zł, choć tutaj nie ma łopatek, choć nie wiem, do czego one byłyby potrzebne przy tej skrzyni i przede wszystkim przy tym silniku o mocy 150 herlawych koni mechanicznych. Tutaj mamy przyciski do systemu parkowania, do autonomicznego parkowania nawet, wyłączający system start-stop, kontrolkę, która nam pokazuje, czy airbag pasażera jest włączony, czyli wszystko po staremu. To jest miękkie, przyjemne i ma fajne przeszycie, to mi się podoba. Tutaj mamy ten sam plastik, co jest na drzwiach, a pod nim skryje się schoweczek, czyli jest praktycznie. Tu mamy drugi głęboki schoweczek, czyli też jest praktycznie. Tutaj zaślepka na ewentualną zmieniarkę płyt. To, co lubimy w grupie Volkswagena, to zawsze jest pozycja za kierownicą, to zawsze jest wygoda fotela, to zawsze jest ergonomia tego siedzenia kierowcy i tutaj jest podobnie. Szeroki zakres regulacji kierownicy, fotela, podłokietnika, bo jest dokładnie tak jak w Audi, podnosi się i możecie otrzymać obie ręce na kierownicy, jednocześnie trzymając łokcie na podłokietnikach albo tutaj nawet na podszybiu, więc jest wygodnie. Simply Clever polega na tym, że mamy tutaj cup holdery takie zasłaniane tym podłokietnikiem, więc albo pijecie, albo trzymacie sobie łokieć wysoko. Natomiast te cup holdery, jak nie pijecie, bo nie pozwalacie na przykład żonie, ani dzieciom, ani sami jeść i pić w samochodzie, to wyjmujecie i macie obszerny schowek wygumowany tutaj od spodu. Skrzynia to też żaden tam joysticzek, tylko porządna maneta, porządny lewar, który pracuje jak pracować powinien. Tutaj jest ładowarka indukcyjna, zamyka się, telefonu wtedy w ogóle nie widać. Tu mamy dwa gniazda USB-C, tutaj mamy dwa gniazdo zapalniczki i to jest wszystko, więcej gniazd nie stwierdzono. Simply Clever ma tutaj schowek na okulary. Myślę, że nawet dwie pary się zmieszczą, bo jest bardzo przestronny. Simply Clever lewa lampka, Simply Clever prawa lampka, Simply Clever jakieś inne przyciski do włączania wszystkich świateł oraz do wzywania pomocy, ewentualnie serwisu. Lusterko Very Simple Clever, ładna, niewielka ramka. Widzę wszystko silnego z tyłu, idealnie. Mogę jechać w drogę. Duże lusterka boczne, to już widać i co mnie się podoba, w dużym aucie powinny być duże lusterka, które sprawiają, że widoczność do tyłu jest lepsza. I generalnie widoczność jest naprawdę spoko, duża szyba czołowa, nisko poprowadzona krawędź okien, więc w każdą stronę widzę tutaj wszystko. Szybki w tylnych nie tylko drzwiach, ale też w przestrzeni bagażowej. Jakie prędkość, zasięg, zestawienie. O! Zestawienie, żebyśmy widzieli, jakie to zużycie paliwa tutaj mamy. Zegarki są już cyfrowe, można je sobie konfigurować, mają kilka różnych styli, natomiast mnie najbardziej do gustu przypadł ten, czyli taki klasyczny dla Skody, nawet z klasycznymi tutaj tymi cyferkami, tak jak oni zawsze mieli na obrotomierzu i na prędkościomierzu z boku. No to zobaczmy teraz w takim razie, jak te 150 rączych rumaków da sobie radę z takim dosyć dużym i dosyć ciężkim samochodem, bo tutaj mamy przecież 1600 tony masy. Napęd tylko naprzód. O, w tryb żeglowania wchodzimy, widzę. Tak, hamujemy. Dobrze, dojeżdżamy. Zatrzymujemy się. Włącza nam się start-stop od razu.
noga z pedału hamulca zdjęta, a on nie wyłącza start-stop, tylko dopiero jak się położy nogę na gazie, to dopiero wtedy włącza silnik, ale robi to dosyć szybciutko i sprawnie. I pierwszy taki kontakt, nawet jak wsiadacie w takie 1.5 TSI i zaczynacie jechać, to mówicie, kurde, całkiem przyjemny samochód. Delikatnie ten gaz naciskam, ten moment pojawia się dosyć szybciutko, obrotowy, więc nie sprawia w takich prędkościach niskich i przy normalnej jeździe wrażenia powolnego, ospałego, takiemu, któremu czegoś by brakowało. W naszej wersji mamy adaptacyjne zawieszenie za 4000 zł. Jak zmieniamy tryby jazdy, to zmienia się jego ustawienie w takim trybie, jak jesteśmy teraz, czyli komfortowym. Naprawdę przyzwoicie wybiera nierówności. Przyzwoicie jest wykonany, ponieważ nic tutaj nie czeszczy. Jak tu zaczniemy grzebać przyciskiem Mode i wejdziemy w sport, no to wyraźnie sztywniejszy się zrobi na tym zawieszeniu i faktycznie jest to czuć, już inaczej wybiera te nierówności, twardziej zdecydowanie. Ale w trybie Eco i w trybie Normal jest naprawdę dosyć przyjemnie, przy czym ono też nie jest komfortowe, tak żeby unosiło nad tymi dziurami. Powiedziałbym, że raczej takie jędrne. Dosyć dobry balans pomiędzy takim sportowym, sztywniejszym zawieszeniem, a takim bardziej komfortowym. No i jak go nie pałujecie, tylko tak przyspieszacie, to on to robi naprawdę dosyć dobrze. Położycie nogę na pedale gazu, obroty to takie dosłownie 2-2,5 tysiąca, on już zmienia sobie bieg. Natomiast jak widzicie, w tym momencie wszedł w tryb żeglowania. Kładę nogę na pedale gazu, raz, dwa, 2-3 sekundy mijają, zanim on zacznie jechać. I znowu sobie wrzucił tryb żeglowania. Więc ten tryb żeglowania cały czas w zasadzie włącza i za każdym razem, jak zdejmiecie nogę z pedału gazu, nawet na sekundę i chcecie ją z powrotem położyć, no to wiąże się to z tym, że on od razu zredukuje bieg, wchodzi do trybu żeglowania, a po położeniu nogi na pedale gazu z powrotem musi ten bieg wrzucić. Na szczęście nie wyłącza silnika, bo nie jest to mild hybrid, więc nie jest tak, że na całkowicie rozłączonym napędzie jedziecie i przynajmniej jest zaoszczędzona ta 1, może 1,5 sekundy na tym, żeby on jeszcze włączył dodatkowo ten silnik. Natomiast zobaczcie, jedziemy, chcemy się zatrzymać na skrzyżowaniu albo przed przejściem dla pieszych. Hamujemy, jeszcze się dobrze nie zatrzymaliśmy, on już wyłączył, chcemy jechać i mijają 2-3 sekundy takiej zwłoki. Po prostu bardzo wcześnie ten start-stop wyłącza i jak jest taka kryzysowa sytuacja, że dojechaliście i od razu zielone się zapaliło, albo wyjeżdżacie z drogi podporządkowanej i rzeczywiście macie znak stopu i musicie się zatrzymać, ale już widzicie, że nic nie jedzie i kładziecie nogę na pedale gazu, to pojawia się ta zwłoka 2-3 sekundowa od momentu zatrzymania do momentu ruszania. Bo start-stop już wyłączył silnik, od razu musi go włączyć i jeszcze musicie zacząć jechać, więc to jest taki niuansik. Na szczęście ten start-stop można w ogóle dezaktywować, wyłączyć tu przyciskiem, natomiast trzeba to robić po każdym wejściu do samochodu i wtedy ten problem znika. Jak będzie w trybie normal, jeżeli chodzi o zdjęcie nogi z pedału gazu? Jedziemy sobie normalnie, płynnie, zdejmujemy nogę z pedału gazu i co? I nie wrzuca nam, już nie wchodzi nam w tryb żeglowania, już jest cały czas włączony bieg i położymy nogę na pedale gazu i od razu samochód zaczyna jechać. Nie ukrywam, że ze współczesnymi Skodami mam pewien problem, bo Skoda zawsze była tańszą marką koncernu Volkswagen, czyli dostawaliście dokładnie to, co w Volkswagenie, ale za sporo, naprawdę sporo mniejsze pieniądze. To nie były różnice rzędu 5, 10 czy nawet 15 tysięcy złotych w przypadku tych droższych samochodów, tylko dużo większe. A nadal mieliście tę samą technologię. Nie zgadzał się tylko, tak na dobrą sprawę, znaczek tutaj, może pewne elementy w wyposażeniu i w jakości. Ale to naprawdę były dobre samochody i nie do zajechania. Nawet Skoda miała świetną reklamę swoją, ponieważ od lat jest partnerem różnego rodzaju wyścigów kolarskich. To na przykład, zresztą silny. Pokaż Państwu tę reklamę. To, czym zawsze była Skoda, to była samochodem nie do zajechania, czyli autem, na którym można było polegać, trwałym, porządnym, a ciągle stosunkowo tanim. Była autem do pracy i rzeczywiście wiele firm w Polsce, nawet flotowych, wykorzystywało ten samochód do pracy, bo był tani i niezniszczalny. Jak jest dzisiaj?
No dzisiaj niestety z taniością nie ma to nic wspólnego i to ten problem mam ze Skodą, bo taka konfiguracja jak ta silnika 1.5 TSI 150 koni, 250 Nm bez napędu na 4 koła, na szczęście przynajmniej ze skrzynią DSG i 150 tysięcy wyjściowo, albo 190 parę tysięcy, prawie 200 za tę wersję, a jak sobie weźmiecie napęd na 4 koła, jak sobie weźmiecie diesla, jak sobie tam podobieracie trochę lepsze wyposażenie, prawdziwą skórę choćby, no to spokojnie wchodzicie na poziom 250 000 złotych za Skodę. To już naprawdę w promocji i na wyprzedażach to można sobie celować już w Audi A6 za te pieniądze. I to ten prozaiczny, ale i zasadniczy problem mam z autami skórą z pióropuszem w logo. Przy takiej jeździe bocznymi drogami nie można mieć zastrzeżeń ani do pracy tego silnika, ani do tego, jak działa układ kierowniczy, ani do tego, jak pracuje zawieszenie. Tym samochodem po prostu normalnie i przyjemnie się jeździ, tak jak każdym samochodem koncernu Volkswagen, może z pojedynczymi wyjątkami. On po prostu przyzwoicie, porządnie, normalnie, niezobowiązująco, nieangażująco jedzie. Normalne auto dla normalnych kierowców. Natomiast niestety nie można o niej powiedzieć, że jest ekonomiczna, no bo te 150 koni mają jednak do udźwignięcia 1,6 t, a oprócz tego jeszcze całkiem spory gabaryt i całkiem spore opory powietrza. Więc nawet teraz, kiedy jedziemy do 70 na godzinę, no może ze 2 razy mocniej wcisnęliśmy gaz, mamy spalanie na poziomie 9,3 litra. Co jak na silnik 1.5 to jest jakąś abstrakcją. Tyle to powinno nam tutaj V8 palić i tak rzeczywiście jest. Samochody dużo mocniejsze, dużo szybsze, a nawet dużo cięższe, z większymi silnikami palą tutaj na tym odcinku mniej. No to teraz jeszcze zobaczymy, jak to będzie z tym przyspieszeniem od 0 do setki. Jest to oczywiście najsłabszy, więc i najwolniejszy, najmniej dynamiczny Kodiaq. Niemniej nadal setkę powinien zrobić w czasie poniżej 10 sekund, bo z danych technicznych, fabrycznych wynika, że to 9,7 sekundy. A jak będzie, to już sprawdzamy. Silny, gotów na przeciążenia, jakie generuje 1.5 TSI? O jacie, program Launch Control aktywny ma procedurę startu. I zapiszczał, o panie kochany, Launch Control. Ale to kurna, chyba to nie jest Launch Control, to jest Lunch Control, kurna, dba, żebyś za dużo nie zjadł na obiad. Ile ja tam mówiłem? 9,7? Poniżej 10? No to się nie udało. 10,2. No to jeszcze raz. 10,7. No cóż, jakby powiedział klasyk, dupy nie urywa. Cierpliwości. to samochód dla dziada w kapeluszu, no i z koszykiem na grzyby. I teraz tak, 10 sekund do setki. W normalnych warunkach jest to jeszcze, powiedzmy, akceptowalny wynik. W miejskich to już w ogóle bardzo akceptowalny, no bo nie ścigacie się z nikim Kodiaqiem spod świateł, robiąc przy tym dym, hałas i tak dalej, nie? No ale ważniejsze jest to przyspieszenie na przykład w trasie, jak od 90 chcecie przyspieszyć do 120, a to będzie jeszcze słabszy wynik. Ważne jest to, żebyście w takiego samochodu zapakowali te bagaże, żebyście zapakowali rodzinę, a on ładowność ma na poziomie 700 kg. To sobie wyobraźcie, że do tej tony 600 dokładacie 700 kg. To wtedy, nie wiem, to się chyba kalendarzem geologicznym mierzy jego przyspieszenie. Myślę, że poniżej 20 sekund to, no, może koło 15. To może chociaż mało będzie palił na ekspresówce, wiecie? Pojedziemy nim sobie tak 120 spokojnie i spodziewam się, jak na tę moc i na te osiągi, to tak w wyniku na poziomie 3,5, no może 3,7 litra. To wtedy byłoby super. Wtedy widziałbym usprawiedliwienie dla montowania tego gówna. Ale na przykład trzymanie w zakrętach, nawet pomimo przedniego napędu, jest bardzo fajne. On się nie przechyla zbytnio. Ładnie trzyma się drogi, przewidywalnie się prowadzi po łuku. Nie można mieć co do tego absolutnie żadnych uwag. No dobra, to czyli co? Dojdzie do tych 120? O, to teraz jeszcze jedno zobaczcie. Nawet nie będę potrzebował do tego żadnego wyrafinowanego narzędzia pomiarowego. Jedziemy 120 i gaz w podłogę. Raz, 2, 3, 4, 5, no jakieś 6 sekund od 120 do 140. Tylko 20 na godzinę i jakieś 6 sekund.
A od 100 do 140? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sekund od 100 do 140. 8 sekund. To tyle samochody robią od 0 do 100, a nie od 100 do 140. I nie wyobrażam sobie dołożyć tutaj jeszcze 700 kg. To jest naprawdę samochód do spokojnej jazdy po mieście. Może w trasie też, ale dla ludzi naprawdę o mocnych nerwach, którzy nie chcą wyprzedzać, nie lubią wyprzedzać, nie potrafią wyprzedzać. Dla tych, którzy za tirem jadą 90 na godzinę, 89 może nawet czasem. Natomiast plus taki, że jest naprawdę dobrze wyciszona, jak na SUV-a. Już nie mówię o tym, że jak na Skodę, tylko jak na SUV-a, bo nawet przy tych 140, jak chwilę jechaliśmy, czy teraz przy 120, jest w środku po prostu cicho. Silnik ma raptem 2300-2400 obrotów na minutę na 7 biegu. Szumy powietrza, pomimo że to dosyć wysoki SUV, są minimalne tutaj wokół słupków A. Zawieszenie odizolowano akustycznie też bardzo dobrze, więc pomimo tego, że tu jest generalnie głośna ta nawierzchnia, bo jest z dużą domieszką betonu, to w środku tutaj jest więcej niż przyzwoicie. No i przy takiej spokojnej jeździe po płaskim terenie, kiedy nie hamujecie, kiedy nie przyspieszacie, kiedy ta jazda jest stabilna, kiedy te 150 koni nie musi się starać i sobie żył wypruwać, żebyście przyspieszyli. To spalanie jest naprawdę bardzo przyzwoite, bo się zamkniecie w 6 litrach. Oczywiście bez załadunku w optymalnych warunkach drogowych. Przy 140 to będzie już 7,5-8 litrów, natomiast jak trzeba będzie jechać dynamicznie, jak trzeba będzie wyprzedzać, jak ten ruch będzie mało płynny, jak choćby pojedziecie z Warszawy na Stryków, gdzie jedzie się w zakresie 80-140, to automatycznie to spalanie podskoczy w granicę 9-10 litrów na luzaku. Generalnie ten samochód ma bardzo dużo plusów. Zasadniczym jego plusem jest to, że choć z suchych danych wynika, że nie jest wcale spektakularnie duży, bo ma tylko 4,7 metra długości, to jest przeprzestronny w środku, ładne słowo, nie? Przeprzestronny, ale naprawdę tego miejsca i w bagażniku, i na tylnej kanapie, i tutaj jest mnóstwo. Do tego jest cichy, do tego ma fajne zawieszenie, do tego przyjemnie się go prowadzi. Jest takim autem, które Was nie angażuje, a daje Wam taką pewność z jazdy, takie poczucie bezpieczeństwa i to jest w nim fajne. Wyobrażam sobie, że mógłbym jechać nim w dłuższą trasę, niespecjalnie się spiesząc i po prostu wysiadłbym ukontentowany. Nie zmęczony, tylko po prostu wypoczęty, nawet po dłuższej trasie. Natomiast no niestety ma dwie zasadnicze wady. W tej wersji pierwszą tą wadą jest silnik. 1.5, 150 koni, owszem, wystarczy do miasta, w dolnym zakresie obrotów jest wystarczająco dynamiczny, do tych niskich prędkości również. Natomiast no niestety, jak go załadujecie, jak pojedziecie w trasę, to niedostatek mocy będzie czuć w nim cały czas. I to jest pierwsza wada. Natomiast drugą wadą no jest niestety cena, która jest jak na Skodę, zresztą nie tylko jak na Skodę, generalnie jak na samochód tej klasy, jak na taką jakość wykonania w niektórych miejscach, a przede wszystkim jak na taki silnik z napędem tylko naprzód, no to jest po prostu grubo, ale to grubo przesadzona. Ja rozumiem, że ceny poszły w górę, no ale na Boga, prawie 70% więcej niż w 2016 roku, to chyba nawet wskaźnik inflacji tego w żaden sposób nie usprawiedliwia. Więc Skoda, robisz fajne auta, tylko błagam, niech Twoi księgowi w końcu